Robert jeździ od kilku lat po świecie, uganiając się za lokalizacjami podanymi w przekazie z Rendlesham. Teraz miał wyruszyć ponownie do Egiptu. Z większą ekipą i z kamerami, aby ponownie uruchomić Wielką Piramidę w Gizie. Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? A może ta cała narracyjna maskarada z lokalizacjami, ten rzekomy przekaz, to tylko kolejne dobudowane piętro, używając terminologii samego Roberta? Odnoszę wrażenie, że Bernatowicz wykazuje się w tym temacie ogromną naiwnością i przyjmuje całą historyjkę o kodach ASCII z dziecięcą wręcz ufnością. Jakby w ogóle nie dopuszczał do myśli takiej ewentualności, że przekaz o kodach binarnych został zmyślony. Całkowicie brak w nim jakiegokolwiek sceptycyzmu w tym temacie. Pułkownik Holt to zwierzchnik Pennistona. Legenda Rendlesham. Człowiek, który ryzykował karierę, by mówić o UFO. I nawet on mi kupuje bajki o kodzie binarnym. Publicznie skrytykował Pennistona za te późne rewelacje, uznając je za szkodliwe ubarwianie faktów. Bernatowicz natomiast zdaje się traktować rzekome przekazy Pennistona o przesłaniu z lokalizacjami jako najgłębszą prawdę, ignorując opinię najwyższego rangą świadka i dowódcy bazy. Robert nawet wierzy w łzy Pennistona. Gdy to usłyszałem i zobaczyłem, to parsknąłem głośno śmiechem. Mało co nie spadłem z krzesła. Ja osobiście nie wierzę w autentyczność przekazu binarnego z Rendlesham. Na wstępie powiem tylko, że mimika i sposób bycia Pennistona budzą we mnie instynktowny brak zaufania. Bez wątpienia samo wydarzenie ufologiczne miało tam miejsce. Mam je na playliście numer 12. Ale historia o kodach ASCII, w mojej ocenie, została dodana później, aby ożywić dawną historię. Dlaczego tak uważam? Po pierwsze, kod binarny nie pojawił się w oficjalnych raportach wojskowych z lat 80. A więc Penniston nie zeznał tego swoim przełożonym. Przemilczał tak ważny dowód. To jest niemożliwe. Wydarzenie ufologiczne miało miejsce w 1980 roku. Następnie przez kolejne 30 lat Penniston milczał na ich temat. Nawet jak przeszedł na emeryturę około 1993 roku, to nic o tym nie mówił. Przekaz binarny, który James Penniston miał rzekomo otrzymać poprzez dotknięcie symboli na kadłubie obiektu i zapisać później w swoim notatniku, został upubliczniony wiele lat po incydencie, czyli dopiero w 2010 roku. W tym czasie Penniston wystąpił w programie Starożytni Kosmici oraz w innych dokumentach, gdzie po raz pierwszy publicznie pokazał notatnik ze słynnymi 16 stronami kodu binarnego. Penniston wystąpił wtedy w roli kolejnego kontaktowca. Drugi argument jest miażdżący, zresztą jak wszystkie. Burroughs, który stał metr obok Pennistona przy obiekcie w lesie, nigdy nie potwierdził, że James dotykał kadłuba przez dłuższy czas. W jego relacji zdarzenie było dynamiczne, pełne chaosu i oślepiającego światła, a nie mistycznego pobierania danych. Burroughs był zdumiony, gdy po 30 latach Penniston wyciągnął z kapelusza 16 stron kodu binarnego. Przez dekadę wspólnych rozmów o ich incydencie ufologicznym Penniston nigdy nie wspominał mu o rzekomym, obszernym przekazie cyfrowym.
Kolejny argument. W przekazie jest mowa o podróży w czasie, a one są niemożliwe z powodów logicznych. Jednakże dla wierzących w świętą, nieprzekraczalną prędkość światła, podróże do przeszłości są lepszym wytłumaczeniem zjawiska UFO niż kosmici. Zaś dla mnie jest to dowód na fikcyjność przekazu. Robert zaś, jak zwykle, reinterpretuje to po swojemu, czyli że tam jest zawarta przenośnia. W publikacji wydanej w 2020 roku Penniston ostatecznie ugruntował wersję o roku 8100 i o podróżnikach w czasie. Robert, który bezgranicznie wierzy w przekaz z lokalizacjami, jednak uważa, że to było info od kosmitów. A rok 8100 to tylko przenośnia porównania poziomu cywilizacji. Czyli Robert robi jak zwykle to samo. Reinterpretuje wszystko po swojemu, żeby pasowało do jego ideologii. Podobnie jak zrobił z bestią w Apokalipsie, co opisałem w nagraniach H20 oraz HU2. Czwarty argument to absurdalność przesyłania zer i jedynek do mózgu Pennistona, które to cyferki trzeba by potem zapisać, a następnie odpowiednio podzielić, przeliczyć i zamienić na znaki. I dopiero wtedy jest tekst. Całkiem bez sensu. Absolutnie zbędna komplikacja. Takiej bzdury by kosmici nie wymyślili. Czy nie lepiej dla kosmitów byłoby przesłać normalne zdania? Oczywiście, że tak. Ale by nie było to tak widowiskowe i inne od dziesiątek przekazów tak zwanych kontaktowców. I dużo trudniej byłoby wytłumaczyć, dlaczego nie upublicznił tego przekazu od razu. Ponadto dlaczego nie przesłali Pennistonowi informacji w dzisiejszym standardzie 16-bitowym, który to ma większe perspektywy przetrwania przez lata. Chyba nie dlatego, że Pennistonowi by zabrakło miejsca w notatniku. Po piąte, Penniston twierdzi, że po dotknięciu obiektu w lesie pobrał do głowy tysiące zer i jedynek, a potem po powrocie do domu zapisał 16 stron czystego kodu binarnego z pamięci. Ludzki mózg nie działa jak dysk twardy. Zapamiętanie bezbłędne tysięcy losowych zer i jedynek po traumatycznym wydarzeniu w lesie jest biologicznie niemożliwe. Po szóste, nie zgadza się ilość stron. Oficjalny przekaz po ponownym zaszyfrowaniu do zer i jedynek zmieściłby się na 2 stronach notatnika, a rzekomo zajmował 16 stron, czyli tu widzimy jakąś grubszą sprawę. Z tym się wiąże 7. argument. Nie znamy do końca procesu tłumaczenia przekazu. Podobno były tam jakieś powtórzenia oraz zbędne znaki. Podczas tłumaczenia programista natrafił na błędy. Jeśli czon był nieczytelny, dopasowywał go tak, aby pasował do słowa. To nie jest tłumaczenie, to interpretacja pod czyjąś tezę. Programista przyznał, że spora część kodu binarnego w notatniku była nieczytelna. Zamiast liter wychodziły ciągi znaków specjalnych, nawiasów i symboli, które nie układały się w słowa. Ponadto wiele fragmentów z tych 16 stron to były identyczne powtórzenia tych samych sekwencji. Do tego na skanach notatnika widać, że zapis binarny nie jest równy. Są tam skreślenia, poprawki i miejsca, gdzie ciągi cyfr nagle się urywają.
skoro z 16 stron wyciśnięto tylko 2 strony przetłumaczonej treści, to znaczy, że około 90% rzekomego przekazu wylądowało w koszu na śmieci. A więc w mojej ocenie to nie było żadne rzetelne tłumaczenie, a jedynie skrócona interpretacja tego, co uważam za nieudacznie sklecone bohomazy. Natomiast 90% danych było po prostu błędnie zakodowane przez autora. Ani kosmici, ani ludzie z przyszłości by takiej fuszerki nie odwalili. Po 8. Bernatowicz namawiał ufologów z kilku krajów do podróży po podanych lokalizacjach. I żaden nie podjął tego pomysłu. Widocznie uznali, że ta historia jest niewiarygodna. Jedynie Robert uwierzył w tę bajeczkę. Po 9. Punkty lokalizacji wzięte są od czapy. Jakby pobrane z ideologii starożytnych kosmitów. Są podane współrzędne mitycznej wyspy Hy-Brasil. Ale sonarowe badania dna morskiego wykazały, że tam nigdy nie było żadnego lądu. Czyli mamy tu podobne bzdury, co w misji. Wykazałem je w nagraniach H20 oraz HU2. Weźmy następny punkt z przekazu. Współrzędne gizy trafiają gdzieś w polu, a nie idealnie w czubek Wielkiej Piramidy. Wygląda to na efekt niechlujnego klikania w mapę satelitarną przez zwykłego amatora. Wybór Sedony w Arizonie jako jednego z 6 kluczowych punktów na planecie jest uderzająco zbieżny z modą na New Age z lat 90. Kiedy Sedona stała się Mekką poszukiwaczy czakry Ziemi. Ponadto współrzędne rzekomej wyspy Hy-Brasil są podane w notatniku Pennistona z dokładnością do 7 miejsc po przecinku. W roku 1980 nie było takiej precyzji w domenie publicznej. Ale w 2010 już była. Wystarczyło kliknąć miejsce w Google Maps i wybrać funkcję o nazwie, co tu jest. Tu dojdzie argument 10. W ogóle w tamtych czasach nikt nie używał notacji dziesiętnej współrzędnych geograficznych. Powszechny był zapis w formacie stopnie, minuty, sekundy. Również w wojsku, gdzie używano dodatkowo jeszcze innej, specjalistycznej notacji. Więc ani kosmici, ani ludzie z przyszłości nie podawaliby położenia miejsc w notacji rodem z internetu z XXI wieku. Równocześnie używając do tego zapisu starego 8-bitowego sposobu kodowania znaków. Zamiast 16-bitowego, zgodnego czasowo z współczesną notacją dziesiętną położenia geograficznego. Format dziesiętny z 7 miejscami po przecinku ewidentnie wskazuje na pobieranie tych danych lokalizacyjnych w czasach upublicznienia omawianego przesłania bitowego. Zakończę na razie tę analizę na 11 argumencie. Nie znamy żadnego badania z wiarygodnego laboratorium, które by potwierdzało, że tekst z notatnika był napisany w 1980 roku. Myślę, że takie laboratoria są w stanie stwierdzić, choćby na podstawie wysuszenia albo utlenienia atramentu i temu podobne zależności. A nawet nie wiadomo, czy zbadano starość papieru. Może ten notatnik był z XXI wieku, a nie z XX. Być może, że można również ocenić po składzie, czy atrament wyprodukowano po 1980 roku.
Nigdy nie poddano tego notatnika badaniu metodą radiowęglową C14 ani analizie chemicznej atramentu przez niezależne laboratorium, np. kryminalistyczne. Spójrzmy, jakie są więc wnioski z tego wszystkiego. Robert Bernatowicz angażuje środki finansowe na wspomniane wycieczki po lokalizacjach. Nie zaprzeczę, to może być fajna przygoda. Ale nic więcej. Był już w kilku miejscach. Planuje następne. Niezła zabawa. A całe to przedsięwzięcie jest według mnie nic nie warte, bo jest w mojej opinii oparte na zwykłym, dobudowanym piętrze. Po prostu szkoda na te bzdury czasu, energii i środków. Te podróże Roberta Bernatowicza po lokalizacjach z rzekomego przekazu w ogóle nie przybliżają nas do poznania zagadki kosmitów. Zresztą Robert sam nie wie, co ma robić w tych odwiedzanych punktach. Albo tam medytuje, albo zadaje pytania kosmitom. A może nawet pyta tak zwaną kreację, o fejkową reinkarnację. Ewentualnie rozpytuje jakichś hinduskich awatarów, z jakiego poziomu planety przybywają. Szczegółów nie znamy, ale pewnie Robert opisze wszystko w przyszłych książkach. W końcu, z braku efektu swoich działań, tworzy dziwne wytłumaczenia, jak źle przerysowane, rzekome rysunki grafik z pojazdu kosmitów. Albo, w mojej opinii, naciągane historie, na przykład o uruchamianiu Wielkiej Piramidy w Gizie lub o powstających znakach na ciele. O tym zaraz powiem więcej. A co do historii wspomnianych rysunków, dopowiem jeszcze, że wynikają z niej kolejne argumenty obalające autentyczność notatnika i jego zawartości. Ale już w tym nagraniu nie będę bardziej załamywał Roberta. Jakoś teraz, chyba w marcu, Bernatowicz jedzie z ekipą uruchamiać piramidę i nagrywać tego efekt na kilka kamer jednocześnie. Kierując się współrzędnymi, które wyglądają, jakby ktoś je wyplikał w Google Maps przy słabej kawie. Skąd w ogóle Bernatowicz wie, że chodzi o piramidę, a nie o jej okolice, wskazaną zgodnie z niechlujnymi współrzędnymi z przekazu? To wszystko to nie jest wielka tajemnica ludzkości, ale turystyka ufologiczna, oparta na niewiarygodnych podstawach. Według mnie on sam wie, że zabrnął w ślepą uliczkę. I nie widzi w tym sensu. Dlatego ostatnio zaczął łączyć te wycieczki ze znakami celownika na ciele. Gdy on odwiedza jakiś punkt z Rendelszem, to rzekomo wtedy powstają znaki na ciele innych osób. Czyli tu już by był niezaprzeczalny aktywny udział kosmitów w tej całej hecy. Po prostu cyrk do kwadratu. Niby Robert nie wierzy w teorie spiskowe, ale te jego wierzenia i pomysły są od nich jeszcze gorsze. Po prostu Bernatowicz to kontaktowiec kosmitów w wersji 2.0 albo jeszcze lepszej. Naiwność, z jaką Robert uznaje te namiary z przekazu Pennistona za święte, jest wręcz rozbrajająca. Komentujcie. Czy uważacie, jak ja, że to jest kabaret? Czy może to jednak Robert ma rację? Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj mój kanał, aby zwiększyć jego zasięgi i być na bieżąco z moimi nagraniami.